Dzisiaj wybierzemy się na spacer po Poznaniu i odszukamy śladów Henryka Wieniawskiego w stolicy Wielkopolski. Za moimi plecami gmach Arkadii, dzisiejszej Arkadii, niegdyś Teatru Niemieckiego. Ten gmach powstał w latach 70. XIX wieku, a przedtem na początku wieku XIX, w latach 1802-1804, stał tutaj budynek Teatru Miejskiego. I to w tym teatrze po raz pierwszy w Poznaniu koncertował Henryk Wieniawski, a właściwie bracia Wieniawscy, bo przyjechali tutaj z matką Reginą Henryk i młodszy o 2 lata Józef, który był fortepianistą, jak to wówczas mawiano. Pod koniec XVIII wieku Plac Wolności był po prostu zwykłą wsią folwarczną. I kiedy Prusacy zagarnęli Poznań, to wówczas całe rzesze urzędników pruskich przywędrowały do Poznania. Trzeba było zbudować dla nich mieszkania. I w związku z tym nastąpił rozwój tego miejsca, które nazywano Nowym Miastem. Na tak zwanym Placu Wilhelmowskim zaczęły wokół powstawać kamienice. I między innymi też zbudowano ten miejski teatr, potem zamieniony w Teatr Niemiecki, nowy budynek. Henryk Wieniawski był w Poznaniu 3-krotnie. W 1854 roku wystąpili z bratem Józefem aż 10-krotnie. Tu 21, 22 i 23 kwietnia rozpoczęła się podróż Wieniawskiego po Poznaniu. Czy ona trwa do dziś? Czy są ślady aktywności, obecności Henryka Wieniawskiego w Poznaniu tu, w tym miejscu w roku 2020? No, dzisiaj się temu oczywiście przyjrzymy, ale tymczasem udamy się do hotelu Bazar, bo tam odbyły się kolejne koncerty Henryka Wieniawskiego. Ponownie bracia Wieniawscy po kwietniowych koncertach przybyli do Poznania w czerwcu tegoż samego roku, czyli 1854. I oprócz koncertów zdążyli także odpocząć w majątku hrabiego Seweryna Mierzyńskiego w Miłosławiu. Ale tymczasem koncerty 9, 11, 13 i 15 czerwca w hotelu Bazar, a dokładnie w sali białej, dali wyjątkowe koncerty. Pobyt braci, jak i potem samego Henryka Wieniawskiego uświetnia tablica pamiątkowa, która zawisła na hotelu Bazar 19 października 2011 roku. Tablicę ufundowało Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego oraz Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. W tym hotelu mieszkał i koncertował w latach 1854-1878 kompozytor i wirtuoz skrzypiec Henryk Wieniawski z bratem Józefem. Oraz fragment pokoncertowej recenzji, która ukazała się w Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego 25 kwietnia 1854 roku. Wasze melodyje w duszach pieszczone trwać będą w sercach wielkopolane. Tak pisał Henryk Wieniawski o tych koncertach do swego lipskiego wydawcy. Daliśmy tu koncerty w pięknej sali, zapełnionej do ostatniego miejsca, gdzie nawet szpilki by już wcisnąć się nie dało. Po naszym ostatnim koncercie urządzono nam serenadę i byliśmy obsypani bukietami kwiatów. Zatrzymamy się tutaj przez 3 tygodnie, aby wypocząć i około Świętego Jana będziemy kontynuować nasze koncerty. I rzeczywiście odpoczęli i ponownie dali koncerty jeszcze pod koniec czerwca i na początku lipca, 29, 2 i 4 lipca. Koło Świętego Jana, cóż się dzieje w Poznaniu koło Świętego Jana? I działo się to już w XIX wieku. Jarmark świętojański. I po tych 3 koncertach, które odbyły się w Teatrze Miejskim, który już odwiedziliśmy, bracia Wieniawscy wyjechali na dalsze tournée. A mogli zaznać tej pięknej atmosfery
jarmarku świętojańskiego na Starym Rynku i pewnie to uczynili. Odwiedziliśmy siedzibę Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To w tym miejscu dziś gości Henryk Wieniawski. To tutaj dba się o jego spuściznę. Za mną plakaty. Plakaty z koncertów, które Wieniawski odbył w 1854 roku wraz ze swoim bratem Józefem i potem już sam w 1857 roku. Spoglądając na nie, możemy się lekko zdziwić, bowiem wówczas te programy koncertowe wcale nie wyglądały tak, jak dziś. To nie tak, że solista Wieniawski wychodził, towarzyszył mu brat na fortepianie i utwór za utworem. Nie, nie. A to komedia się znalazła, a to drama w 3 aktach, a to aktor teatru wygłosił deklamację, a to zaśpiewano pieśń solową i przeplatano. Udział zatem w takim koncercie brało wiele osób, ale bohaterami najważniejszymi byli bracia Wieniawscy lub potem sam Henryk Wieniawski. Prześledźmy, co jeszcze ciekawego jest na tych plakatach. Dziś w niedzielę, dnia 2 lipca 1854 roku, 10. koncert pożegnalny braci Wieniawskich. No i oczywiście w połączeniu z artystami Teatru Polskiego. Koncert podzielony na 3 oddziały, a zatem zapewne 3 części. W pierwszym oddziale wystąpili bracia Wieniawscy, uwertura, duet polski, wielki polonez Lista grany przez fortepianistę Józefa i oczywiście popisowe i Tanti Palpitti Paganiniego, wykonane przez Henryka Wieniawskiego. W drugiej części, czyli drugim oddziale, komedia w jednym akcie Narzeczone, oczywiście z wymienionymi artystami, aktorami, którzy tę komedię odegrali. W trzeciej części, w trzecim oddziale powracamy do muzyki i znowu do braci Wieniawskich i utwory po kolei wymienione, jakie zostały wówczas wykonane. To, co istotne, to oczywiście informacja, cena miejsc poszczególnych z dokładnym wypisaniem na amfiteatr, na galerię, bo przypomnijmy, że koncert ten odbył się w Teatrze Miejskim, czyli Polskim, wówczas w Poznaniu. Początek o godzinie 7:30 i nie zapomnijmy, przy rzęsistym oświetleniu sali. Henryk Wieniawski podczas 3 ostatnich koncertów w 1854 roku w Poznaniu zaprezentował wraz z bratem oczywiście utwór poświęcony Poznaniowi, Souvenir de Poznań op. 3, no ale właściwie dedykowany hrabinie Joannie Niemojowskiej z Wrześni. Kilka refleksji recenzenta z Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego dotyczącego tego mazurka. Duch mazurka, aż do najskrytszych tajemnic zgłębiony, nie masz taktu, w którym melodyja z charakterystyką odznaczającą mazurki nie była połączona. Wieniawscy podnieśli do apoteozy mazurki tak, że niejedno czułe serce, przesycone potęgą tkliwej melodii, nie mogło się oprzeć tej czarodziejskiej sile i upadło. 2 damy dostały spazmów i nie mogły dosłuchać rzewnością przenikającego mazurka. Widzieliśmy wychodzące z sali. O powodzie dopiero później dowiedzieliśmy się. Tak to muzyką swoją Wieniawski działał na serca i umysły słuchaczy. Po raz ostatni Henryk Wieniawski w Poznaniu wystąpił w 1878 roku. 10 grudnia zagrał w sali Odeum Lamberta, mieszczącej się w dzisiejszym pasażu Apollo. To nie ten budynek. Ten budynek powstał w 1884 roku, potem przebudowany pod koniec XIX wieku na teatr. Ale to w tym miejscu Poznań gościł Henryka Wieniawskiego po raz ostatni. Wirtuos nie był już w najlepszym zdrowiu, ale wykonał bardzo trudny i wymagający program. Między innymi publiczność mogła po raz pierwszy w Poznaniu usłyszeć znany już w Europie i w Ameryce koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego i jego polonez A-dur op. 23. Poznań nadal gości Henryka Wieniawskiego. Jego muzyka jest obecna i kultywowana przez działalność Towarzystwa Muzycznego jego
imienia. Tutaj odbywają się najważniejsze międzynarodowe konkursy. Konkurs lutniczy międzynarodowy i najstarszy na świecie konkurs skrzypcowy. Ale przy towarzystwie działa także Rada Naukowo-Wydawnicza Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego. Poznań jest ośrodkiem badań nad życiem i twórczością Henryka Wieniawskiego.